Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Jakiś czas temu nagrałem całkiem, wydaje mi się, popularny odcinek na temat tego, jak suplementacja kolagenem będzie wpływać na wygląd buziuchny naszej, czyli na wygląd skóry. Oczywiście patrząc na całe jakieś metaanalizy, przekrój badań w literaturze naukowej, wychodzi na to, że ten wpływ jest bardzo, bardzo pozytywny. W komentarzach pojawiło się całe mnóstwo pytań ogólnie dotyczących kolagenu, które wyrażały skonfudowanie, jak to się ładnie mówi, to znaczy konfuzyję, to znaczy zmieszanie. Tym, że jest tyle rodzajów kolagenu i pytanie, jaki używać do jakiego rodzaju kłopotu. Jeśli ktoś na przykład chce mieć buzię gładką jak zwoje mózgowe większości polityków, to jaki kolagen brać? Tak, jeśli ktoś chciałby zaradzić jakiś problem ze stawami, bo skrzypią na przykład jak właz XVI-wiecznej twierdzy, jaki brać w tym przypadku? Itd., itp., bo tych rodzajów kolagenu jest rzeczywiście mnóstwo, tak? Możemy wyróżniać, jeśli chodzi o źródło pochodzenia. Mamy kolagen rybi, wieprzowy, wołowy. Mamy kolageny mieszane, nawet są czasami kolageny z, uwaga, skorupek jajek jako źródło pochodzenia. Mamy kolagen typu pierwszego, drugiego, trzeciego. Mamy kolageny hydrolizowane. Mamy kolageny niezdenaturowane. Nie dziwię się, że wiele osób czuje się zmieszanych i ciężko jest wybrać właśnie odpowiedni produkt bez wiedzy, jaki rodzaj kolagenu, jakie pochodzenie danego kolagenu będzie najlepsze na konkretny problem. I dokładnie to omówię w tym odcinku. Czyli innymi słowy, możesz traktować ten odcinek jako taki swoisty przewodnik, złapię cię za rączkę i przeprowadzę przez to, co używać kiedy. Kolagen ma, bym powiedział, wielorakie zastosowania i prawdopodobnie z upływem czasu, jak to często bywa, jeśli chodzi o konkretne suplementy, leki, tych zastosowań będzie więcej odkrywanych. Chodzi właśnie w tym ostatnim filmiku, do którego odsyłam jak zawsze idealnie do obejrzenia przed tym filmikiem, żeby mieć po prostu jakieś pojęcie o tym, co tam mówiłem, jakiś taki szerszy zarys tego tematu. W tym odcinku bodajże w ciekawostkach zawsze jest jeden komentarz w sekcji komentarzy, gdzie daję ciekawostkę dotyczącą danego tematu i tam bodajże w tym poprzednim odcinku podawałem, że suplementacja kolagenem jest w stanie między innymi obniżać poziom cholesterolu, to jest jedno z zastosowań, ale działa również jako antyoksydant i jest w stanie zmniejszać stany zapalne, między innymi w jelitach. Innymi słowy, jeszcze raz, zastosowanie kolagenu jest naprawdę wielorakie. A teraz słowo do sponsora tego odcinka, którym jest niezmiennie mięsna paczka. No bo ciężko lepsze źródło aminokwasów kolagenu jak po prostu źródło naturalne, czyli mięso. Mięsna paczka, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie jak zawsze powtarzam, mięso jest hodowane po bożemu, nie są używane stymulatory wzrostu na żadnym etapie hodowli, nie są używane antybiotyki na żadnym etapie hodowli, i to daje nam gwarancję, że jest to mięso najwyższej możliwej jakości. I właśnie teraz mięsna paczka wprowadza takie, ja to nazywam zestawy kolagenowe. Jest to ekobulion kolagenowy z kurczaka, który jest gotowany 20 godzin. Nie ma tam dodatku soi, więc można doprawić potem po swojemu. Albo jest zestaw po prostu na ten bulion z kurczaka. To jest korpus, są skrzydełka, więc można po prostu bez problemu przygotować to samemu, jeśli ktoś ma taką preferencję. I mięsna paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę mięsnej paczki i wybieramy właśnie jeden z gotowych zestawów, albo kompletujemy własny ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Wybieramy, gdzie ta paczka ma zostać dostarczona. I punkt trzeci, cieszymy się dostawą takiej paczki prosto pod nasze drzwi. To wszystko jest świetnie zabezpieczone, jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, więc można od razu przełożyć to do zamrażarki i wyjąć, kiedy jest czas, bo ochota coś ugotować. I jeśli nie zamawiałeś jeszcze z mięsną paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam ze swojej strony i lecimy dalej. Klasyfikacja taka oficjalna kolagenu, jeśli chodzi o jego typy, będzie wyglądała tak, że wyróżniamy, uwaga, 28 rodzajów kolagenu. Muszę podkreślić, absolutnie nie będę zaskoczony, jeśli gdzieś tam w najbliższej, czy nawet ciut dalszej przyszłości odkryje się kolejne rodzaje, wbrew pozorom ciało ludzkie, nawet jeśli chodzi o skład, to nie jest jakbyś genialnie opracowana mapa, nie ma praktycznie żadnego okresu ostatnich paru lat, żeby czegoś tam nowego nie odkryto. Natomiast wracając, mamy 28 rodzajów kolagenu. Jeśli chodzi o te, które występują w suplementach, to tak naprawdę sprowadza się to do kolagenów typu pierwszego i trzeciego. One najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej występują razem, czyli są sprzedawane jako suplement kolagen typu pierwszego i trzeciego oraz osobno suplement kolagen typu drugiego. Czasami
w takich bardziej fikuśnych, również marketingowo suplementach dodaje się również kolagen typu 5 i 10. Natomiast tak naprawdę 99,8% wszystkich badań klinicznych, które tyczą się kolagenu, tyczą się właśnie tych dwóch rodzajów, czyli mieszany typ 1 i 3 kolagenu i osobno typ 2. Jeśli chodzi o taki ogólny rys, to kolagen typu 1 będzie znajdować się we włosach, będzie znajdować się w paznokciach, będzie znajdować się w skórze oraz w kościach. Ogólnie kolagen, jeśli chodzi o wagę, stanowi do 1/3 całego białka w ciele. Więc to mniej więcej powinno mówić, jak ważna jest odpowiednia podaż kolagenu. Oczywiście idealnie powinniśmy, jak to zawsze podkreślam, zapewnić to z diety, ale po 25 roku życia ta nasza produkcja kolagenu spada na tyle, że suplementacja zdecydowanie daje korzyści, o czym jestem pewien, że wiele osób, również wśród Was, słuchaczy, o tym się przekonało. Wracając, kolagen typu 2 znajduje się w chrząstkach, znajduje się w stawach, natomiast kolagen typu 3 będzie znajdować się w mniejszej ilości, ale wciąż w skórze, będzie stanowić całkiem znaczną część na przykład wyściółki jelit. Oczywiście, bo jasne, praktycznie wszystkie te typy znajdują się w mniejszej czy większej ilości w różnego rodzaju tkankach, czyli można powiedzieć, w jaki sposób się zazębiają, o czym warto pamiętać, na przykład suplementacja 3 rodzajów kolagenu będzie dawać lepsze efekty najczęściej dla dowolnego celu niż suplementacja jednego rodzaju, ale wciąż jeśli chodzi o podziały, to one będą wyglądały dokładnie tak, jak wspomniałem. Jeśli chodzi o pochodzenie, to będziemy mieć kolagen morski, najczęściej jest to kolagen pochodzenia rybiego, będziemy mieć kolagen wołowy, będziemy mieć kolagen wieprzowy, będziemy mieć kolagen z kurczaka. Tak jak mówiłem, czasami zdarza się, że będzie to również kolagen ze skorupek jajek, chociaż bardzo, bardzo rzadko można kupić kolagen tego typu. Jeśli chodzi o samą, nazwijmy to, formę, strukturę, to będziemy wyróżniać kolagen niezdenaturowany, czyli generalnie można powiedzieć nic nie było mieszane przy jego strukturze, albo kolagen hydrolizowany, gdzie hydrolizacja będzie tym procesem, nazwijmy to, rozdrobniania peptydów kolagenowych przy pomocy wody, tak żeby się lepiej wchłaniały. Dlatego też produkty hydrolizowane mają to do siebie, że najczęściej będą po prostu zdecydowanie lepiej wchłaniane niż produkty niehydrolizowane. Te produkty niehydrolizowane, takie jak właśnie kolagen niezdenaturowany, one mają bardzo ciekawe działania sygnalizacyjne, czyli mimo tego, że są dużo gorzej wchłaniane, to działają poprzez inne mechanizmy i wciąż mogą być bardzo skuteczne. Przejdźmy więc do już konkretnego przewodnika. Wiemy, jakie są rodzaje, formy kolagenu pod różnym względem, według różnego rodzaju klasyfikacji, natomiast której używać do jakiego celu. Zacznijmy sobie od kolagenu morskiego. Jeszcze raz, najczęściej kolagen morski jest po prostu kolagenem rybim. Należy gdzieś tam szukać właśnie ryby, tego fisza naszego na etykietach. Zacznijmy od tego, że mieliśmy fajne oczywiście metaanalizy dotyczące, gdzie przypominam, metaanalizy to są badania, które sumują jakiś dorobek naukowy, podsumowują wnioski płynące z innych badań, określone liczby innych badań, żeby zwiększyć moc wnioskowania statystycznego. Więc mieliśmy fajne metaanalizy dotyczące właśnie wpływu kolagenu na skórę i tam było, jedna metaanaliza uwzględniała 26 badań randomizowanych z grupą kontrolną, ponad 1700 osób w sumie. Jeśli chodzi o skórę, wygląd skóry, to zdecydowanie najgorszym rodzajem kolagenu w tym przypadku był kolagen pochodzenia kurczakowego, że tak powiem, drobiowego, jakkolwiek chcemy to określić. Natomiast najlepszy, uwaga, absolutnie najlepszy, dawał najlepsze nawilżenie skóry, był kolagen rybi. Jeśli będziesz kupować kolagen morski, będziesz kupować kolagen rybi, bo przede wszystkim zależy Ci jeszcze raz na wyglądzie skóry, żeby ona po prostu wyglądała jak najlepiej, po prostu żeby była nawilżona. Też oczywiście to będzie wiązało się z lepszym wygładzeniem zmarszczek, będzie wpływać również pozytywnie na paznokcie, włosy. To kolagen morski, kolagen rybi jest przede wszystkim kolagenem typu 1. Czasami może mieć domieszkę niewielkiej ilości kolagenu typu 2. Zakoduj sobie, że jeśli kupujesz kolagen morski albo rybi, jest to przede wszystkim kolagen typu 1. Według badań ten bardzo pozytywny efekt właśnie kolagenu morskiego, rybiego na wygląd skóry polega na tym, że przede wszystkim ten kolagen, te peptydy kolagenowe będą bardzo dobrze wchłanialne i co jest najważniejsze, struktura
tego kolagenu, jeśli chodzi o skład aminokwasów, jest odmienna od tego kolagenu pochodzenia ssaczego. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że mniej więcej wydajność pozyskiwania tego kolagenu rodzaju morskiego, rybiego, będzie wynosić 50%, kiedy będzie wydobywana z rybiej skóry i właśnie to jest podstawowy, można powiedzieć, taki materiał, z którego będzie syntezować się ten kolagen. Mniej więcej 40% to będzie wydajność syntezy tego kolagenu z ości rybich i mniej więcej 36,4% według badań będzie to wydajność pozyskiwania kolagenu tego typu z płetw rybich. Kolagen pochodzenia kurzego będzie najczęściej kolagenem typu drugiego. I ogólnie nie da się praktycznie spotkać tego rodzaju kolagenu w formie hydrolizowanej. Najczęściej właśnie ten kolagen typu drugiego, i zaraz sobie będziemy jeszcze to omawiać, kolagen typu drugiego jest najczęściej używany w leczeniu różnego rodzaju schorzeń stawów. Natomiast ten rodzaj kolagenu najczęściej będzie występować, jeśli będzie występować właśnie w formie niezdenaturowanego kolagenu typu drugiego. I określenie tego, jeśli ktoś by szukał na opakowaniu, to jest UC-2. UC2. I to znaczy właśnie, że to jest niezdenaturowany, niepoddany jakiejś tam zmianie strukturalnej kolagen typu drugiego. I ten kolagen, jeszcze raz powtórzę, będzie używany przede wszystkim właśnie w leczeniu różnego rodzaju schorzeń artretycznych, schorzeń układu ruchowego, poprawy na przykład zdrowia stawów, chrząstek. To jak działa właśnie ten kolagen niezdenaturowany, nienawidzę tego słowa, dojdziemy zaraz. Kolejny rodzaj kolagenu to kolagen typu wołowego, czy pochodzenia właściwie wołowego. Ten kolagen najczęściej będzie mieszanką właśnie kolagenu typu pierwszego i trzeciego. I rzeczywiście zgodnie z tym, co sobie omawialiśmy na początku, o czym wspominałem, ten typ kolagenu, czy ta mieszanka kolagenu typ pierwszego i trzeciego będzie mieć trochę szersze zastosowanie niż sam kolagen rybi, bo tak jak mówiliśmy, tam przede wszystkim to jest bezkonkurencyjny kolagen, jeśli chodzi o wygląd skóry. Natomiast kolagen typu pierwszego i trzeciego może być wciąż używany jak najbardziej do poprawy wyglądu skóry, chociaż jeszcze raz nie ma aż tak dobrego działania jak sam kolagen rybi. Zdecydowanie bardziej będzie już oddziaływać na wygląd włosów, na poprawę na przykład choćby grubości włosa, na poprawę wyglądu paznokci oraz z racji tego, że tam jest jednak kolagen typu trzeciego, a tak jak sobie mówiliśmy, kolagenu typu trzeciego nie ma w kolagenie morskim, ewentualnie tam mieszka w kolagenie morskim kolagenu typu drugiego, to ten kolagen pochodzenia wołowego będzie również pozytywnie działać na jelita. Na ten moment, robiąc takie króciutkie podsumowanie, rybi przede wszystkim skóra, w mniejszym stopniu włosy i paznokcie, wołowy w mniejszym stopniu skóra, w większym stopniu działa na poprawę wyglądu włosów, na poprawę wyglądu paznokci, ale działa też na stany zapalne w jelitach, na poprawę funkcji jelit. Tym samym tutaj będzie szerszą paletę potencjalnie korzyści, jeśli chodzi o kolagen wołowy. Natomiast jeszcze raz, jeśli ktoś chciałby się skupiać wyłącznie na wyglądzie skóry, to kolagen typu rybiego, morskiego będzie lepszym rozwiązaniem. I ostatni kolagen, jeśli chodzi o częstotliwość występowania, to jest kolagen pochodzenia wieprzowego. Nie będę omawiał tego kolagenu ze skorupek jajek, ponieważ jeszcze raz praktycznie nie da rady go kupić. Nie wydaje mi się, żeby on miał specjalnie praktyczne znaczenie. Natomiast kolagen wieprzowy jest również, dokładnie tak jak kolagen pochodzenia wołowego, kolagenem typu pierwszego i trzeciego. Jest dużo mniej badań dotyczących kolagenu wieprzowego w porównaniu do kolagenu wołowego i szczerze mówiąc wychodzi na to, że korzyści są w miarę podobne do kolagenu wołowego. Bym powiedział, że kolagen wołowy jednak trochę wygrywa, jeśli chodzi o korzyści ze względu znowu na ciut odmienną strukturę po prostu aminokwasową. Ten kolagen wieprzowy, jeszcze raz, tak jak mówiłem, jest podobny do działania kolagenu wołowego, czyli jeszcze ponownie możemy mieć dużą pewność, że ten kolagen typu właśnie wieprzowego będzie pozytywnie wpływać na wygląd włosów, na wygląd skóry. No i oczywiście coś, o czym nie wspomniałem, zarówno kolagen wołowy, jak i wieprzowy będzie pozytywnie wpływać również na gęstość kośćca potencjalnie. Jeśli kogoś to interesuje, to tu nagrywałem cały odcinek o tym, jak zwiększona konsumpcja białka będzie wpływać na zwiększenie gęstości kośćca. Jest to, bym powiedział, jedna z absolutnie niezbędnych rzeczy, którą trzeba robić, jeśli ktoś cierpi na osteopenię, czy już osteoporozę, a jest to też rada, która jest absolutnie zaniedbywana przez praktycznie, bym powiedział, większość lekarzy i dietetyków. Białko jest twoim przyjacielem, jeśli masz kłopoty z gęstością kośćca. Przejdźmy do samej jakby struktury tego kolagenu. Mówiliśmy, że mamy kolagen hydrolizowany i jego tak naprawdę nie będę omawiał. Tak jak o hydrolizacji już mówiłem, na czym polega ten proces.
takiego praktycznego punktu widzenia hydrolizacja, czyli ta hydrolizowana forma kolagenu po prostu gwarantuje, że on będzie dużo lepiej wchłaniany niż taki kolagen niehydrolizowany. Dużo ciekawszym zagadnieniem, bo tam, no właśnie w przypadku hydrolizowanego kolagenu nie ma co dużo omawiać, jest kolagen właśnie niezdenaturowany, czyli generalnie on nie zostawał poddawany żadnej obróbce. I czemu to jest tak ciekawe? Bo kolagen ten właściwie w ogóle nie jest wchłaniany przez organizm, a mimo to ma bardzo pozytywne działanie. Więc powstaje oczywiście pytanie, to w jaki sposób, jeśli on jest wchłaniany, będzie wywierać te pozytywne funkcje. I wychodzi na to, że kolagen tego typu, jeszcze raz przypominam, że na opakowaniach on jest zaznaczony jako UC-2, on będzie działać jako tak zwany autoantygen poprzez po prostu tolerancję do ustną. Czyli kiedy go spożywamy, on zaczyna wywierać bezpośredni wpływ na różnego rodzaju szlaki sygnalizacyjne w naszym organizmie. Będzie zmniejszać produkcję cytokin prozapalnych i będzie zwiększać produkcję cytokin przeciwzapalnych. On będzie bezpośrednio zmniejszać te ataki autoimmunologiczne na chrząstki i na stawy. A jako że duża część różnego rodzaju właśnie chorób zwyrodnieniowych, stawów, kości i tak dalej ma olbrzymi aspekt autoimmunologiczny, to przynajmniej wiadomo właśnie dlaczego ten kolagen niezdenaturowany ma takie pozytywne działanie. Porównywano oczywiście w badaniach m.in. ten kolagen niezdenaturowany w ilości 40 mg dziennie do działania glukozaminy i chondroityny. To są takie popularne glukozaminoglikany, bo tak się ta grupa związków w ciele nazywa. I okazało się, że ten kolagen niezdenaturowany typu 2 działał korzystniej, bardziej zmniejszał stany zapalne, bardziej zmniejszał sztywność stawów. W innym badaniu z 2013 roku również ta sama dawka, czyli 40 mg na dzień pozytywnie zmniejszyła, czy wpłynęła na zmniejszenie stanów zapalnych i, co bardzo ważne, odczuwany ból u osób, które cierpią na zwyrodnienie kości i stawów. Kolagen tego typu będzie więc najbardziej użyteczny, praktyczny z punktu widzenia chorób takich jak reumatoidalne zwyrodnienie stawów, czy choroba zwyrodnieniowa stawów i kości. Przy braniu takiego rodzaju suplementu możemy spodziewać się właśnie zmniejszenia bólu, zmniejszenia obrzęku, zwiększenia mobilności stawów i tym samym zmniejszenia sztywności, co najważniejsze, zmniejszania odczuwalności bólu, który towarzyszy tym chorobom czasami w bardzo znaczącym stopniu. Natomiast trzeba oczywiście koniecznie wspomnieć i to jest coś, co mówiłem już na początku, ale tutaj już nawiążę do tego tematu, że suplementacja kolagenem typu 1 i 3 również może mieć pozytywny wpływ na układ ruchu. Będzie to m.in. wsparcie dla ścięgien, wiązadeł, dla tkanki łącznej. I mieliśmy takie badanie, które na przykład badało podawanie 10 gram kolagenu hydrolizowanego właśnie typu 1 i 3 sportowcom i wyszło, że ta ilość była w stanie znacząco zmniejszyć ból stawów podczas aktywności u tych sportowców. Z kolei u starszych osób z bólem kolan zaobserwowano poprawę funkcji stawu już po 5 gramach kolagenu dziennie. Moim zdaniem, jeszcze raz, najlepsze efekty będą zawsze, kiedy będziemy łączyć te suplementy. Czyli kiedy będziemy mieć suplement kolagenu typu 1 i 3 brany z suplementem kolagenu typu 2 i to będzie przede wszystkim ten efekt synergiczny, będzie największy, jeśli chodzi właśnie o układ ruchu, czyli koście, stawy, więzadła, tkanka łączna. W mniejszym stopniu to będzie wpływało jakoś znacząco na poprawę wyglądu skóry, włosy, paznokcie i tym podobne. Natomiast szczególnie właśnie przy różnego rodzaju kłopotach zwyrodnieniowych, stawy, chrząstki i tak dalej, łączenie tych 3 rodzajów kolagenu będzie dawać absolutnie optymalne korzyści. Czas na wielkie podsumowanie. Było tego dużo, podsumujmy co i jak i kiedy. Jeśli chodzi o wygląd skóry, to kolagen typu rybiego, czyli kolagen morski będzie absolutnie najlepszy, to jest pierwsze miejsce. Na drugim miejscu będzie kolagen wołowy, również tak jak mówiłem, jest w stanie pozytywnie oddziaływać na wygląd skóry, ale już nie tak bardzo jak kolagen rybi. Jeśli chodzi o wygląd włosów, jeśli chodzi o wygląd paznokci, również gęstość włosów, najlepszy będzie kolagen typu wołowego, przypominam, to jest kolagen typu 1 i 3. Na drugim miejscu będzie kolagen rybi, czyli wciąż są korzyści, ale nie aż takie duże już. Dla zdrowia kości, jeszcze raz, czyli jeśli ktoś na przykład cierpi na osteopenię, osteoporozę, najlepszy będzie kolagen typu 1. Kolagen typu 1 stanowi do 90% organicznej matrycy kości. Więc tutaj najlepszy będzie kolagen typu wołowego, kolagen typu rybiego się świetnie sprawdzi. W tym wszystkim omijam wieprzowy, tak jak mówiłem, wieprzowy można sobie mniej więcej dać znak ciut mniejszej równości, jeśli chodzi o
ten typ kolagenu, a kolagen wołowy. Ja zawsze bym wybierał kolagen wołowy. Jak to w literaturze podkreślałem, tylko względy religijne najczęściej sprawiają, że kolagen wieprzowy jest jakimś takim adekwatnym wyborem. Jakiekolwiek kłopoty z bólem, jeśli chodzi o stawy, kości, kłopoty degeneracyjne wywołane przez chorobę, szczególnie autoimmunologiczne, ale nie tylko. W tym przypadku bezkonkurencyjny jest kurczak w formie tego kolagenu typu drugiego niezdenaturowanego. Po raz kolejny podkreślam UC, myślnik i 2 rzymskie. Tego szukamy na takich opakowaniach. Najczęściej większość sprzedawców nie będzie miała pojęcia, że jest to kolagen pochodzenia kurczakowego. Tym samym po prostu szukać oznaczenia UC2, kolagen niezdenaturowany. Jeśli chodzi o zdrowie jelit, najlepszy będzie kolagen typu 1 i 3 typu wołowego. W przypadku takich właśnie kłopotów jak stany zapalne jelit, jakaś regeneracja jelit pomiędzy innymi antybiotykoterapii, jeśli ktoś cierpiał na SIBO, czy brał po prostu antybiotyki z innych powodów, to będzie najlepszy wybór. I tutaj w literaturze się podkreśla, że akurat tutaj żelatyna również jest dobrym wyborem. I na koniec, jeśli chodzi o zdrowie ścięgien, stawów, kolagen typu 1 i 3 hydrolizowany również będzie świetnie się sprawdzać. Znowu kolagen wołowy jest tu dobrym wyborem. Mogę znowu odnieść się do tego badania, gdzie pokazywano, że sportowcy po prostu szybciej dochodzili do siebie, jeśli chodzi o to zdrowie naszego aparatu ruchowego przy suplementacji kolagenem w ilości 10 gram dziennie. Można traktować to również ten typ kolagenu jako albo prewencję, albo sposób po prostu lepszej regeneracji, jeśli chodzi o sportowców. Najlepiej łączyć właśnie kolagen niezdenaturowany typu 2 z kolagenem hydrolizowanym typu 1 i 3 w przypadku chorób, tak jak mówiłem, układu ruchu, chrząstek, stawów, choroby zwyrodnieniowe, bo wtedy będziemy mieć absolutną maksymalizację tych korzyści, o których mówiłem. Jeśli budżet jest ograniczony, to wtedy ograniczałbym się do samego kolagenu niezdenaturowanego typu 2, ponieważ koniec końców będzie on dawał, no bym powiedział, 70%, 80% tych wszystkich korzyści. Natomiast wciąż warto sięgnąć po te 20 powiedzmy, czy 30% w formie kolagenu właśnie hydrolizowanego, jeśli ktoś ma trochę większy budżet. Ja mówię tutaj tylko i wyłącznie o kolagenie, ale samych sposobów oczywiście różnego rodzaju mieszane, które pomagają leczyć, pomagają w terapii tych schorzeń jest naprawdę dużo. No i to jest po prostu jeden z tych sposobów i uważam, że fantastyczny sposób, bo jeszcze raz polega, mówię tutaj o kolagenie niezdenaturowanym, właśnie na modulacji układu odpornościowego. Tak po prostu wprowadzamy jakby jakąś interferencję w ten cały szlak sygnalizacyjny, że mamy mniejsze odczyny autoimmunologiczne, czyli mniej tej autoagresji naszego organizmu, jeśli chodzi o stawy, chrząstki, kości i tym podobne. Jeśli chodzi o dawki, to absolutnie nie schodzić. W przypadku kolagenu hydrolizowanego poniżej 5 gramów, bym powiedział, że 5 gramów to jest takie absolutne minimum. Efekty optymalne będzie się uzyskiwało mniej więcej przy dawkowaniu 10 gramów takiego kolagenu hydrolizowanego. Jeśli chodzi o ten kolagen typu 2, kolagen niezdenaturowany, takie minimalne dawki to jest 40 mg, można jak najbardziej zwiększać je do 60-80 gramów, żeby zwiększyć oczywiście efektywność takiej terapii w tych oczywiście celach, które już omawiałem wcześniej. Jak zawsze ostatnio, bo zacząłem to robić parę tygodni temu, wszystkie takie produkty, które ja testowałem, które ja polecam, z którymi miałem styczność, jeśli chodzi o pracę z pacjentami, będą umieszczone w opisie. To są linki afiliacyjne, czyli innymi słowy przy zakupie ja dostaję jakiś tam, nie wiem, procent od tej ceny zakupu, bez kosztu dla Ciebie jako słuchacza. I wszystkie linki dla jasności prowadzą do Ceneo, czyli takiego strony, która agreguje oferty z różnego rodzaju innych stron, więc można w ten sposób zawsze wybrać najtańszą ofertę, która jest zaagregowana przez Ceneo, żeby po prostu nie przepłacać za dany produkt. I oczywiście będę wyszczególniać tam w opisie, w tych linkach różne rodzaje kolagenów, żeby można było je dopasować w zależności od potrzeb. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie pytania, komentarze, szczególnie anegdoty medyczne, czyli Wasze doświadczenia po prostu z tymi suplementami są bardzo mile widziane. Czekam na Was w sekcji komentarzy. Przypominam, jak zawsze jest ciekawostka również w sekcji komentarzy, jeśli kogoś to interesuje. No i klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać przepłacać i wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, podręczniki, aplikacje językowe i tym podobne. System ten jest uniwersalny, to znaczy można go zastosować do dowolnego języka z dowolnej rodziny języków oraz
jeśli ktoś ma taką ochotę do wielu języków jednocześnie. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć swój plan nauki, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę, co jest szalenie ważne, żeby ta wiedza została z nami na stałe. I idealne dla uczniów, studentów, maturzystów, osób, które chcą po prostu dobrze zdawać różnego rodzaju kolokwia, egzaminy, mieć stypendia, pokazać się po prostu na tym szczeblu etapu edukacji. Dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują dostać podwyżkę, awans i do tego trzeba zdać jakieś egzaminy, certyfikaty. Dla osób, które swojej pracy nie cierpią, nienawidzą i potrzebują jej zmienić albo już po prostu odeszli z tej pracy i do tego celu muszą się przekwalifikować. Kurs pokaże właśnie, jak stworzyć jeszcze raz taki plan nauki i zdobyć te nowe umiejętności, które umożliwią zmianę pracy. Dodatkowo oczywiście jest to kurs dla osób takich jak ja, które po prostu chcą lepiej pamiętać wszystko z tego, co czytają, z tego, co słuchają, żeby nie mieć tego poczucia zmarnowanego czasu. Że człowiek siedzi, spędził 10, 20, 50 godzin na czymś, a okazuje się, że w głowie zostało bardzo, bardzo niewiele. Oraz na końcu kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować, wykrywać telegonowe wypalanie włosów i tym samemu następnie zapobiegać, jeśli jest to możliwe, i je również odwracać, oraz jak walczyć z upierdliwymi chorobami skóry głowy, takimi choćby jak uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem przypięte, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Również z kolei pod tymi 3 piosenkami jest literatura naukowa, która tyczy się tego odcinka, na którą się powoływałem. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście linki do kursów, między innymi do produktów, które opisywałem, ale również link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko. Można prowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły powiązane z właśnie nauką o pamięci, poprawą pamięci, nauką języków obcych, poprawą produktywności i tym podobnych tematów. I na koniec, jeśli zaciekawiły Cię wszystkie te informacje, o których mówię w filmiku, je można ściągnąć w formie łatwo przystępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patrona kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę, i ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 130 poprzednich. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania, takie bardziej prywatne forum, oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim opisem, odesłaniem do innego rodzaju badań. Także jeśli komuś po prostu jest mało tych badań różnego rodzaju, szczególnie tych praktycznych, to można znaleźć je właśnie również w tej sekcji badanie tygodnia i też już mamy 100 parę dziesiątych badań omówionych przez te ostatnie lata. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w następnym.